Witam serdecznie. Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza, czyli astrologia. I właściwie pokazanie Państwu kosmogramów. I ci, którzy się znają, będą wiedzieć, o kogo chodzi. Ja w kontekście powiem, ale najważniejsza rzecz jest gra właśnie w to, co się dzieje teraz, w teraźniejszości. To jest oczywiście kosmogram polski, który wszyscy znają i mogą sobie tutaj popatrzeć, jak to wygląda. Słońce oczywiście w byku, ascendent mamy w lwie. Tutaj jest właśnie Pluton na ascendencie, który jest bardzo interesujący. No i to wszystko, co tak wygląda, a nie inaczej, i o tym będziemy rozmawiać. Teraz mamy postać, która jest tą postacią, która niedawno znalazła się na piedestale, i to jest właśnie ta postać, proszę zwrócić uwagę. Z kolei Słońce w byku, ascendent w Strzelcu, i tak wygląda. Możecie sobie znaleźć tą osobę w archiwum, jeżeli dobrze poszukacie, to ten kosmogram. Jak będziecie mieć kłopot, to po prostu zatrzymajcie film i wtedy porównacie sobie, czy to jest ta osoba, czy nie ta osoba. A teraz Wam pokażę coś bardzo interesującego, czyli to coś, ja specjalnie zakrywam właśnie kosmogram tej osoby tutaj na Polsce, i zwróćcie uwagę na jedną rzecz tutaj, bardzo charakterystyczną. Koniunkcję Słońca ze Słońcem. I teraz popatrzcie sobie, i gdzie jest ascendent, w którym sektorze. Polski oczywiście. I zwróćcie uwagę, jak ascendent polski pomiędzy jakimi planetami jest. I teraz popatrzcie sobie, co jest na osi. Co wchodzi w oś Polski. Pomyślcie sobie tylko o tym, to co bardzo często tutaj opowiadam. No i tutaj macie aspekty. Tutaj ja wiem, że nie... O, możecie zatrzymać sobie i popatrzeć. I jeszcze do tego dochodzi tak zwany kontaktowy, i przyjrzyjcie się kontaktowi. Jak wygląda kontakt? Kontaktowy, gdzie wypada Słońce? W jakim sektorze? Jak planety się ustawiają? Które są najważniejsze? Teraz pokażę Państwu następną osobę, która jest bardzo ważna, i jest to ta osoba, która jest na najważniejszym, no powiedzmy, stołku. Zwróćcie uwagę, gdzie jest Słońce, gdzie jest ascendent. Popatrzcie, co jest na osi. Jakie planety, jak to wygląda. I teraz popatrzcie sobie na aspekty. I na Dwada Samsę. Bo to jest bardzo ważna ta Dwada Samsa. I gdzie jest Księżyc, gdzie jest z kolei i w jakiej Dwada Samsie. Popatrzcie sobie na Księżyc. I mamy omówiony dokładnie kosmogram. A teraz pokażę dokładnie ten sam kosmogram
No właśnie to jest to, że nigdy spokoju, nigdy czasu. Ale tak jest w astrologii. I teraz macie tutaj kosmogram ten z Polską. Zwróćmy uwagę, co się znajduje, gdzie są słońca, jak wyglądają. Teraz zobaczcie, jak wygląda słońce w aspektach. Jakie są aspekty. Popatrzcie sobie na to i teraz przejdziemy do wektorowego. I teraz zobaczcie, co jest wektorowym tutaj. Zobaczcie, jak to wygląda. I zobaczcie, co jest na ascendencie. Jak to wygląda tutaj w tym kosmogramie wektorowym. I teraz pokażę Wam trzeci kosmogram, który jest kosmogramem właściwie już nie za bardzo istotnym, ale ten człowiek po prostu aplikował, żebyście już tak mniej więcej wiedzieli, o co chodzi. To jest kosmogram były, ale no istnieje, ale już nie istnieje, ale dużo opowiada. Gdzie jest Słońce? Zobaczcie sobie na aspektach, gdzie jest Słońce. Zobaczcie, jakiej dładzie. Zobaczcie, jak Księżyc jest w jakim aspekcie i znaczy w jakim znaku i w jakim aspekcie ze Słońcem. I to jest ta postać. No jeszcze nie pokazałem aspektów wszystkich. Dobrze, a teraz pokażę Wam no to, co jest drugą rzeczą, którą pokazuję. To jest właśnie tutaj Polska i ta postać. I zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Ojojojoj. Słońce, koniunkcja, księżyc. I ascendent, gdzie tej osoby się znajduje. No i pokażę Wam wektor, żeby już było konkretnie wszystko. Tak samo. Mamy Słońce. Proszę zwrócić uwagę, gdzie jest Słońce. Zaraz pokażę w aspektach. Bo może się wydawać, że jest w byku, a nie jest w byku. Teraz zobaczymy, w jakich dładach. Zobaczcie aspekty. To jest wektor. To jest kosmogram wektorowy, także musicie brać to pod uwagę. I teraz tam słyszycie suczkę, denerwuje się, że mnie nie ma i że opowiadam. Dobrze, teraz macie te trzy kosmogramy. Możecie sobie gdzieś tam w tych zapisach astrologicznych na przykład wpisać, poszukać, pogrzebać. No i jest bardzo dobre grzebanie ze względu na to, że dużo łatwiej się tak pracuje i dużo łatwiej się tak uczy, kiedy się szuka, kiedy jest się aktywnym w tej astrologii. A to po to, żebyście sprawdzili, zobaczyli, jak to wygląda. Teraz ja będę opowiadał o tych trzech postaciach, a właściwie dwóch postaciach najważniejszych. Ale w następnych filmach pomału. Zresztą jeżeli przejrzycie sobie ostatnie 10 filmów, to tam dużo opowiadam właśnie o takich chwytach astrologicznych i zawsze patrzcie na te aspekty, jak one wyglądają, jak to wygląda wszystko, bo to jest dosyć interesujące. Tylko z tym, że tak jak mówię, że to wszystko się dzieje
w tej rzeczywistości. Ta rzeczywistość jest dosyć taką rzeczywistością, że no istnieje tak zwana, no wiecie o co chodzi, bo uważam, że jedna i druga strona jest niewesoło. Jest niewesoło z jednej i z drugiej strony. Ta strona, która odeszła, jest nieciekawa, ta strona, która przyszła, jest bardzo nieciekawa, a po środku jest bardzo nieinteresujący okres. I przyglądając się tym kosmogramom, możecie być zachwyceni. Ale będę się odnosił do tych kosmogramów. Zresztą moi koledzy też niektórzy są bardzo zachwyceni tymi kosmogramami, ale co to opowiadasz, tak wspaniałe. No nie jest tak. No nie jest tak, nie jest taka rzeczywistość. Pamiętać trzeba, że to, co jest podobne, to jest po prostu, no nie jest tak podobne. No nie jest tak podobne, zresztą to, co powiedziałem na początku, że te kosmogramy według mnie powinny być dobrze zweryfikowane, ponieważ nie jestem pewien. I ja wiem już w trakcie nauki. Mieliśmy kosmogram tego przywódcy, który nas tak zniszczył. To chodzi mi o tego Polako-podobnego człowieka, czyli dokładnie syna pana Przewalskiego, hrabiego Przewalskiego, nie traktujmy to poważnie. I tutaj to, co on zrobił, to jest w pewnym sensie też jakimś odnośnikiem, kiedy macie ten kosmogram, zrobicie sobie te kosmogramy, położycie, potem następnie położycie pana z wąsikiem krótkim, który rozpoczął tą drugą zabawę naszą, i będziecie mieć, i teraz zobaczcie, jak to wszystko wygląda, i teraz możecie sobie położyć każdego po kolei, który was interesuje kosmogram, nawet wasz kosmogram, przy tych wszystkich kosmogramach, i popatrzeć, jak to wygląda, bo musicie zmęczyć wzrok po to, żeby rozpocząć jakąś operację intelektualną, bo o to chodzi przede wszystkim, bo bardzo łatwo się słucha, bardzo łatwo się opowiada, tylko gorzej się interpretuje i te interpretacje potem idą do śmieci, bo a co tam, wolno mnie się pomylić, albo wolno. Ja widzę po niektórych osobach, ja dzisiaj akurat nie oglądałem takiej dziewczyny, która kiedyś jej robiłem konsultacje i okazało się, że jest astrologiem, i powiedziała słowa, które chylę czoła tej osobie, tej dziewczynie. Chylę czoła, naprawdę powiedziała to z dużą historią. To rozmawiają chyba dwie wróżki, chyba tak to wygląda. Nie wiem, czy to jest mądre, czy to nie jest mądre, ale jesteśmy w bardzo interesującym czasie. Patrzmy na to poprzez astrologię. Nauczmy się patrzeć na królewską wiedzę. To nie jest dla żartów. Teraz, czy można to zmienić? Oczywiście, że można to zmienić, ale ja nikogo nie będę uczył tutaj, jak się zmienia, bo to jest największa tajemnica astrologii, że w astrologii możemy balansować. I ten balans, i co najciekawsze, to co mówię z wielką odpowiedzialnością, po jednej, po drugiej stronie jest astrolog. Z tej jednej strony teraźniejszej wiem, kto to jest, i zresztą no, nie będę wymieniał nazwisk, ale bardzo, znaczy ogólnie rzecz biorąc chwali się swój znak, ale to też nie jest tak. Zachwycenie działaniem tego samego znaku, tutaj 2 razy występuje ten sam znak, wszystko w porządku, ale jednak bardziej bym się przyjrzał Paderewskiemu, człowiekowi, który zorganizował, czy jeszcze komuś innemu, kogo najbardziej szanujecie, kto zrobił najwięcej dla tutaj. Tylko pamiętajcie o tym, że jeszcze jedna rzecz. Historia jest chwiejna i historię interpretujemy tak, jak jesteśmy.
moglibyśmy tutaj także wsadzić, przypuśćmy, tę panienkę, która przyszła z Czerwoną Armią i która narozrabiała jak najwięcej. No, powiem kiedy indziej, jak się nazywa, dlatego że YouTube może mi zakwestionować pewne rzeczy, a nie mam zamiaru tutaj się wykupiać. Zobaczymy, jak będzie z tym filmem. Mam nadzieję, że nic się nie stanie, ale w następnych historiach, w następnych opowieściach będę tłumaczył, dlaczego powiedziałem tak, dlaczego tak, dlaczego tak, dlaczego tak, dlatego że to będzie bardziej skamuflowane i dla mnie bardziej bezpieczne, a ci, którzy chcą się nauczyć astrologii, muszą się nauczyć cierpliwości i tak zwanej pokory kosmosu. Pokora był pierwszym film, o pokorze mówiłem w pierwszym moim filmie, który powstał tutaj na YouTubie. I on jednak jest niezmienny, jednak jest ciągle tym samym filmem. I teraz tak, ja nie robię dla tych, którzy tylko subskrybują, ale lada moment będzie tylko dla tych, którzy subskrybują te filmy poważniejsze. No i także ruszymy z pewnymi działaniami troszeczkę innymi. Ja miałem ten dzień przerwy tylko dlatego, że po prostu, szczerze mówiąc, jestem troszeczkę zmęczony tymi sytuacjami. Te sytuacje, które są, ja wczoraj miałem interpretacje, też bardzo poważne interpretacje, ale swoją drogą po prostu no nie jestem ze stali, a w dodatku jestem sam, robię sam i też bardzo poproszę o subskrypcję, bo troszeczkę ciekaw jestem, jak dojdę do tych 5000 subskrybentów, a już naprawdę niewiele potrzeba, a tutaj się wahają ostatnio te subskrypcje, taką no troszeczkę. Dziwię się, że nie ma tych osób, które, jak to się mówi, odchodzą. Jeżeli odchodzą, a jest taka opcja, że wracają, powiedz coś dla tych subskrybentów, którzy wracają. Jeżeli odeszłeś, to po co wracasz? To jest proste pytanie. Po co? Bo nie znalazłeś, to po co zrezygnowałeś? Możesz utrzymać tą subskrypcję, kiedy masz dwie osoby. Konfrontuj te osoby. Zobacz, jak one funkcjonują. To chociażby mnie z kimś, kogo lubisz, kto ci się wydaje. To jest najlepszy wzór, najlepsze to. Ja nie konfrontuję, nie oglądam nikogo, bo mnie to nie interesuje. Może ktoś powiedzieć, bo pan jest egoistą. Tak, jestem egoistą. W tych zasadach astrologicznych jestem egoistą. Tutaj osoba napisała, że ona po raz pierwszy też słyszy taką interpretację. Dużo rzeczy widocznie nie słyszała w ogóle w interpretacji. Jeżeli mówi się o czymś, to mówi się w najprostszy sposób. Dopiero w interpretacji osobistej, tej, która jest, można mówić szczegółowo. Dlaczego? Dlatego, że to po pierwsze jesteście tutaj po to, żeby zrozumieć astrologię. Astrologię zrozumiecie tylko wtedy, kiedy ona jest prosta, kiedy jest łatwa w interpretacji. Bo potem dalej są takie krzaki, że po prostu to jest takie drzewo jest w Afryce, chodzi do mnie. Tylko jak wejdziesz w to drzewo, to już nie wyjdziesz, dlatego że szpilki tego drzewa są odwrotnie wsadzone i nie ma mowy, żeby wyjść. Po prostu jeżeli zwierzę tam wejdzie, to już zostaje do końca życia. I w tym czasami jakieś naiwniaki wpadną w to drzewo i bardzo mnie przestrzegano, żebym czasami nie wygłupiał się, nie schodził bez znajomości przyrody tam, jak będę mieszkał w Afryce. Tak się stało, że nie mieszkam w Afryce i nie mieszkałem, ale za to świadomość i człowieka, który mnie uczył tego wszystkiego, jak się zachowywać tam, żebym mnie nie zbłądził. A dzisiaj po prostu ja to samo robię z wami, żebyście nie zbłądzili, żebyście nie patrzyli na to. Nauczcie się, nawet nie musicie być astrologami, a warto patrzeć na te kosmogramy, ponieważ to jest jedyna rzecz, która nie kłamie. I możecie zobaczyć, czy to jest prawidłowe, czy nie. A ja wam wskażę, które są prawidłowe, a które nie. Dlaczego? Dlatego, że sporo lat spędziłem w tej astrologii i zanim zacząłem, jak to się mówi, pyszczeć, to upłynęło naprawdę dużo lat.
naprawdę dużo lat, żebym ja rozpocząłem w Toi i możecie tutaj nawet zobaczyć, kiedy w Toi, a też w moich opowieściach, kiedy rozpocząłem. To jest żadna tajemnica. To jest bardzo dawno temu, naprawdę bardzo dawno temu, już mijają świątki i się cieszę, że tyle i cieszę się, że nie robię tego o wow, którego tam, bo astrologia nie jest wow, to jest bardzo poważna technologia myślenia. To jest technologia myślenia, której no można odczytać wszystkie książki i czytać te książki sobie tak. Ja tego nigdy nie robię. Nie interesuje mnie czytanie książek, nie interesuje mnie żadna kartka do czytania, nie interesuje to, co widzę w kosmogramie. I w tych kosmogramach macie tutaj, tych dzisiejszych kosmogramach, pokazanych trzech ludzi, którzy jeden odszedł, ale tych dwóch po prostu uprawiają szermierkę. No nie tylko słowną, ale tą, którą my najbardziej cierpimy. I przyjrzyjcie się tym dwóm kosmogramom i zastanówcie się, dlaczego tak jest. Dlaczego tak, a nie inaczej. Dlaczego tak jest. Po co tak jest. I wtedy wy znajdziecie rozwiązanie sami sobie, bez moje wskazówki tylko utwierdzą was w waszych analizach. Bo widzę tutaj po waszych wpisach, jak fantastycznie analizujecie. Niektóre osoby, nawet które nie znają się, przyznają się do tej astrologii, że lubią mnie słuchać, bo coś tam i otwieram przed nimi jakieś wrota, że nie są tak po prostu, wiecie, jak się otworzy wrota, to się wchodzi w nową przestrzeń i się boimy tej przestrzeni. I pamiętajcie, że to, co zostaje za nami, jest bardzo niebezpieczne. Jeżeli patrzymy na coś, to jak najdalej od tej historii. Bo jeżeli ta historia jest w tym 12 sektorze, to ta w 12 sektorze jest bardzo źle. Bardzo źle. Dlaczego? Dlatego, że w tym pierwszym sektorze za dużo chcemy zabrać. I po prostu to jest to. To już wam opowiedziałem. Jak dobrze zanalizujecie, to będziecie wszystko wiedzieć. Trzymajcie się, bo za dużo powiem. A to jest na następne dni. Mam nadzieję, że nie obraziliście się za to, że wczoraj nie było filmu, ale po prostu byłem bardzo zmęczony. I jestem zmęczony. Jestem zmęczony głupotą. Najgorsza rzecz, że ta głupota, słuchajcie, bardzo mnie to boli. Dlatego, że no cóż, mój dziadek oddał życie po powstaniu warszawskim w obozie. Ja bym chciał, żeby przyszłość była jeszcze piękniejsza niż tą, którą sobie wymyśliliśmy. To nie chodzi o pokój. Tutaj chodzi o wolność. Wolność, miłość. Ja już nie mówię o tym braterstwie, bo to braterstwo ostatnio zostało bardzo mocno nadwątlone. To braterstwo, dlaczego? To przyjrzyjcie się. Zobaczcie. Popatrzcie sobie tam, gdzie mieszkacie. Ilu już przyjaciół nie ma. Znikają. Teraz Toruń, wcześniej Poznań. To boli. Dlaczego? Odpowiedzcie sobie. Do zobaczenia. Z Bogiem.